Korzyści dla pacjentów z nowych, nowoczesnych, innowacyjnych terapii lekowych w ostatnim 30-leciu w diabetologii, dokładnie pamiętam, bo to 30 lat mojej pracy, to jest przełom w zakresie leczenia cukrzycy typu 2, to jest przełom w zakresie filozofii myślenia terapeutycznego. Neurologia jest obecnie jedną z najszybciej i najbardziej rozwijających się dziedzin medycyny. Dzieje się to dzięki nowym technologiom, które wkraczają zarówno do diagnostyki, ale też i leczenia. Innowacje pozwoliły spojrzeć na chorobę nowotworową nie z punktu widzenia rzeczywistości czarno-białej, ale z punktu widzenia super wysokorozdzielczej telewizji kolorowej. Kardiologia jest jedną z dziedzin medycyny, w których nowe technologie lekowe są wcześnie testowane i bardzo szybko wdrażane do praktyki klinicznej. W ciągu ponad 20 lat mojej pracy z małymi pacjentami dokonała się prawdziwa rewolucja lekowa. Jesteśmy w stanie w chwili obecnej wyleczyć ponad 80% dzieci z chorobami nowotworowymi. Nie mamy już tylko standardowej chemioterapii cytotoksycznej, ale mamy leczenie ukierunkowane molekularnie, doprowadzone do precyzyjnego dostosowania do każdego pacjenta oraz immunoterapię, która zmieniła na przykład rzeczywistość u chorych na czerniaki czy raka płuca. Nowe terapie celowane, czyli leki ukierunkowane molekularnie i jest immunoterapia, zarówno immunoterapia w postaci przeciwciał monoklonalnych, jak i ta najnowsze osiągnięcie, czyli immunoterapia komórkowa w postaci terapii CAR-T. Musiało dojść do lepszego poznania biologii choroby i to jest punkt wyjścia, któremu zawdzięczamy nowe cele terapeutyczne i to, że te nowe leki, nowe cząsteczki stosujemy. Nowe technologie w diabetologii poprawiają komfort życia pacjenta, stwarzają szanse na dłuższe życie bez powikłań. Nowe rozwiązania lekowe w cukrzycy typu 2 dają szanse większe pacjentowi na symplifikację, uproszczenie terapii. Zmieniamy przebieg przewlekłych chorób neurologicznych, które dotychczas uchodziły za nieuleczalne. Zmienia to warunki pracy nas, neurologów. Postęp ogromny i miejmy nadzieję, że coraz nowe terapie poprawią wyniki leczenia u dzieci z chorobami nowotworowymi i u dzieci z chorobami hematologicznymi, a z drugiej strony przyczynią się także u osób, które odzyskały zdrowie do poprawienia jakości życia. Przytaczając przykład pacjentów z niewydolnością serca, możemy wskazać 6-krotną poprawę przeżycia pacjentów z ciężką niewydolnością serca z perspektywy 30 lat zastosowań nowych technologii lekowych. Pacjent może pracować, pacjent może normalnie funkcjonować, przyjmując leki ukierunkowane molekularnie czy immunoterapię. To jest bardzo ważne. Nie musi też zjawiać się w szpitalu na długotrwały pobyt. To są albo krótkie, jednodniowe, kilkugodzinne czy kilkuminutowe wlewy, albo tabletki, które chory przyjmuje w domu i przyjeżdża tylko na kontrolę. To też zmienia perspektywę. Wprowadzenie nowych leków pozwoliło dużej grupie chorych zostać całkowicie wyleczonych. Dla pozostałych chorych dało możliwość wielokrotnego wydłużenia spodziewanego czasu przeżycia w bardzo dobrej jakości, która pozwala im cieszyć się tym czasem, który dzięki nowym lekom uzyskali. Pacjent 30 lat temu chory na ostrą białaczkę, chory na szpiczaka, chory na różnego rodzaju chłoniaki, on nie miałby szansy przeżycia. Dzisiaj taki pacjent żyje.